Dobrze się czujesz? Tak. Czemu pytasz? No wiesz, nie należysz do osób, które by przychodziły do baru w środku tygodnia. Jest bardziej przestronnie niż w weekendy. Chcesz coś do picia? Skoro proponujesz, to może być cherry. Nie sądzisz, że to poszło trochę za daleko? Rozważne picie alkoholu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Wiesz, że mówię o poszukiwaniach tego twojego kolegi. Niedługo minie rok. 11 miesięcy to nie rok. Dalej mamy szansę, jeśli się tylko bardziej przyłożymy. Olgierd, nawet policja by cię wyśmiała w tym momencie. Nie chcę być dosadna, ale ten przypadek kwalifikuje się jako... No wiesz... Musisz wiedzieć, że istnieje możliwość, że szukamy go na marne. Skoro tak, to chcę go znaleźć, chociażby i martwego. Muszę wiedzieć, co się z nim stało. Pet shopy nie rozpływają się w powietrzu z dnia na dzień. Słuchaj, martwię się o ciebie. Chciałabym ci pomóc, a nie mogę. Nie musisz się o mnie martwić. Radzę sobie. W życiu bywa i tak. Ale to nie znaczy, że mam się poddać. Powiedziałbyś chociaż, kim on dla ciebie jest? Wiemy, że to dla ciebie ktoś istotny, ale... Jest twoim facetem, To mój- przyjacielem rodziny. O, przyjaciel, jak sądzę. Skoro to tylko przyjaciel, to czemu mnie tak odpychasz? Zrozumiałabym, gdyby on byłby kimś, kto znaczy dla ciebie więcej, ale w takim razie nie rozumiem. Shirley, nawet tak nie mów. Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą. Mogłabyś mieć każdego. To czemu nie mogę mieć ciebie? Sama wiesz, że jestem zapracowany. Od miesięcy bardziej niż zwykle. Ale mi wymówka. Nie czujesz się czasem samotny? No wiesz, każdy szuka w życiu swojego małego szczęścia. Każdy ma jakieś cele, marzenia. Czy osoba taka jak ty, która może mieć i ma wszystko w zasięgu łapy, jest szczęśliwa? I jeśli chodzi ci o satysfakcję z życia, to tak, jak najbardziej mi takowe odpowiada. A sfera uczuciowa? Jesteś w tym momencie szczęśliwy? Czy nie? Nie masz uczucia pożądania, chęci bliskości z kimś? Życie w samotności nie jest zbyt miłe. Pracując nieustannie nie ma się czasu na tą całą sferę uczuciową, czy o co ci tam chodzi. Bycie samemu upraszcza sprawę. Nie trzeba się o nikogo martwić. Można się skupić na swoim, spełniać zawodowo. To przykre. Ja na przykład nie lubię samotności. Żadna praca, zajęcie, hobby nie maskuje tego. Jesteś nieszczęśliwa? Nie no, jest w porządku. Po prostu myślę, że czasem byłoby miło mieć u boku męskie ramię, w którym można się ukryć, gdy jest źle. A jest ci źle? Co znaczy, przepraszam, nie musisz odpowiadać. Nie powinienem się wtrącać. Przecież rozmawiamy. Nie powiedziałeś niczego niestosownego. Odpowiadając, to czuję się samotna. Mam wrażenie, że w tej kwestii zbytnio się od siebie nie różnimy. Naprawdę udało ci się go w taki sposób zmanipulować? Jezu, jakbyś mi wcześniej o tym opowiedziała, to może bym lepiej sobie poradziła z karnawalem. Nie było źle. Ha, naprawdę? Ale mówiłaś... Trzeba było cię trochę przycisnąć, żeby wzięła się za siebie. Bardziej postarała się z tą intrygą. Jesteś okropna. Cały czas mówiłaś, że się nie nadaje i że ty zrobiłabyś to lepiej. Bo zrobiłabym to lepiej, ale nie mogłam.
Nie dałabym rady wkraść się do firmy, w której pracuje mój ex-chłopak wraz z ex-współpracownikiem. Ponadto, gdyby ten ćpunek opisał mnie Olgierdowi, od razu by wiedział, co się święci. Potrzebowaliśmy nowej twarzy. Kogoś, kto wygląda niewinnie, zachowuje się niewinnie. No dobra, przyznaję, twoje słowa sprawiały, że chciałam dać z siebie wszystko, ale proszę, zdradź mi, jak udało ci się tak świetnie udawać uczucia do Campbella. Kto powiedział, że udawałam? Naprawdę ci się podobał? Ten związek był na serio? Olgierd jest przystojny, ale cholernie zamknięty w sobie. Jest również dziany, ma firmę i w dodatku dorabia sobie na przemytach. Można by pomyśleć, że stać go na wszystko, że może mieć wszystko, ale to nieprawda. To czego ci w nim brakowało? Centymetrów? Jak na młodą kobietę to pytasz dość konkretnie i dociekliwie, ale nie. Jeśli chodzi o sprawy łóżkowe, to również była rzecz, z którą sobie dobrze radził. Więc? Sercem. Uczuć nie kupisz. Nie zdobędziesz siłą, nie dostaniesz spadku. Mogłoby się wydawać, że on go nie miał. Zachowywał się nieludzko. Nie, Shirley, mylisz się. Dalej jest nadzieja. Olgierd, jaka nadzieja. Jesteśmy razem od kilku miesięcy, a mimo to dalej jedyny co masz w głowie to ten twój durny kolega. Fakt, jest durny, ale... No, błagam cię, rozmawiamy o naszym związku, a jego w nim nie ma. No, chyba, że o czymś nie wiem. Na żaden trójkąt miłosny się nie pisałam. Przecież wiesz, że mi zależy. Staram się, próbuję ci dogodzić. Ale ci nie wychodzi. Jak to jest, że większym zainteresowaniem darzysz kogoś, kto może już od dawna nie żyć? Masz przed sobą dziewczynę, z którą możesz wieść wspólne życie, która cię kocha, pomaga ci, która kryje cię przed resztą współpracowników, godzi się na półtajemny związek. Sugerowałem twoje odejście z grupy już dawno temu. To może odejdziemy razem, co? Zostawimy ten bajzel dla podziemia, a my zaczniemy wieść normalne życie, takie jak normalne osoby na tym świecie. Nie mogę rozwiązać grupy tak nagle. Nie mogę rozwiązać międzynarodowych kontraktów. Nie, że nie możesz. Po prostu nie chcesz. Bo wtedy musiałbyś darować sobie poszukiwania tego typa. Pogodzić się z tym, że zniknął. Ale nie umiesz tego zaakceptować. Żyjesz przeszłością, Olgierd. Nie umiesz iść do przodu. Nie rozumiesz. Czego mam nie rozumieć? Naprawdę wierzyłam, że jesteś po prostu skrytym gościem, który nie lubi mówić o sobie, ale pod tą maską ma w sobie coś, ma w sobie uczucia, własne zdanie, ma po prostu siebie. Siebie, osobę, którą może zaoferować komuś, jeżeli tylko pozwoli się do siebie zbliżyć. Myliłam się. No witam, budzimy się do życia. Tak szybko nie umrzesz. Pilnuję tego, ale uśpiony być wiecznie nie możesz. Muszę wiedzieć i słyszeć postępy na własne oczy. Clover.
Ashton by ci tego nie wybaczyła. Ach, przestańcie z tą Ashton. Ashton to, Ashton tamto. Nie była jedynym świetnym naukowcem. Dość się nażyłam w cieniu jej zajebistości. Teraz czas, bym ja była bardziej doceniona. To się nie uda. Znasz liczby, znasz moje wyniki. Nie zmieniły się, odkąd miałem 9 lat. Nie kwalifikuję się do projektu. Mówią nigdy, nie mów nigdy. Jedyne, co mamy do stracenia, to znaka bogatej rodziny, którego śmierć można zataić wadą serca. Jeśli natomiast się uda, to twoja firma i jej wpływy będą nasze. Garcia będzie miała tam swoją zemstę, czy na czym tam mu zależy. Ja będę miała fundusze na założenie nowego laboratorium. To ci nie wystarczy? Planuję pomału wyjść poza skalę światową. Z projektem klonowania ludzie będą płacić krocie za taką możliwość. Nie wierć się. Pet shopy będą interesować się tym faktem. Będą pożądali tego. Wtedy państwo będzie musiało uiścić klonowanie na liście rzeczy legalnych. Co znaczy, że Crane, Garcia, Evans czy twoi szanowni rodzice wyjdą z więzienia. Będą to zawdzięczać mnie. Więc poza byciem genialnym naukowcem siądę również w kręgu założycieli. Wtedy wszyscy razem będziemy ustaleni do końca życia. Ponadto w świecie nauki będziemy prawdziwymi autorytetami. Ci, którzy z niemożliwego zrobili możliwe. No, nieźle cię zmiotło z planszy, ale to nie był szachmat. Wracamy do gry. Jakiej znowu gry? Takiej jednej. Moi widzowie to uwielbiają. Nigdy nie wiadomo, czy uśmiercę ich ulubioną postać, czy po prostu sobie z nimi pogrywam. Aha. Gdzie trzymają Olgierda? No ja wiem, w jakiej sali. Konkretniej. No nie wiem, taka średniej wielkości. Wyglądała trochę jak gabinet lekarski. Na pewno w bloku A. Metalowy blat. Lecznica. Jak źle z nim było. Skubany jest wrakiem pet shopa. Dziwię się, że nie zdechł od razu. Byłby pewnie wdzięczny, gdybym mu pomógł. Chuj mnie zaraz strzeli! Możesz przejść do sedna bez zbędnego pierdolenia? Mówię jak jest. W końcu sam powiedział, że nie zależy mu na życiu. Założyli mu trochę szwów, opatrzyli go jak trzeba, więc nie musisz się tak martwić o swojego chłopaka. Bardziej bym się na twoim miejscu martwił samym projektem, że co oni tam robią. Nie dziwi mnie chęć przywrócenia go. Powinnam była zarządzić zrównanie tego miejsca z ziemią. Megan. No dobra. Ty, Luka, wchodzisz pierwszy. Idziesz zbadać teren i dajesz nam znać, jak się sprawy mają. Gdzie jesteście? Bez obaw, już was doganiamy. Znacie moje zdanie. Autoryzuję to, że pani Crane wydaje rozkazy, więc ich słuchajcie. Ale też mam tu coś do powiedzenia. Jeżeli wasze życie bądź któregoś z naszych członków będzie zagrożone, to kryjemy się nawzajem. Podziemie ma swoje zasady. My jako numery Olgierda mamy swoje. Nie zapomnijcie, kto jest prawdziwym szefem. Macie dać z siebie wszystko, ale nie ceną własnego życia. Tym różnimy się od nowej organizacji podziemia.
Nie będziemy się poświęcać dla innych członków. Musimy martwić się o siebie. Nie ryzykujemy tym zarządzeniem? Podziemie jest dosyć potężne. Jeśli będziemy przeszkadzać czy okażemy niesubordynację, to i tak nam się oberwie. Nie pozwolę na to. Nie zapominajcie, że jesteśmy oddzielnym ugrupowaniem, które zgodziło się na chwilową współpracę ze względu na wspólny cel. Luka był na zwiadach i mówił, że jest czysto, więc poślemy go drugi raz i... Karnewal, a ty dokąd? Logiczne, że idę z nim. Nie ufam mu. Co jeśli wejdzie tam i wszystkim powie, że już tu jesteśmy? Dowiedzą się o ataku i skrzywdzą Olgierda. Nie będę ryzykował, że do tego dojdzie. Wiesz, że nie mogę iść z tobą. Muszę czekać na resztę. Poza tym mam pewność, że Lukrecjusz się tym razem usłucha. Jasne, szefowo. Ale ja mu nie ufam. I nie muszę. Karnewal, uważaj na siebie i nie rób nic durnego. Zaraz do was dołączymy, okej? Dobra, teraz musimy skręcić w lewo. Nie ucz ojca dzieci robić. Znam to laboratorium jak własną kieszeń. Ha? Pusto? Jak to? Oszukałeś nas? Wiedziałem! Nie no, przecież Megan by mnie zabiła. Dziwię się, że jeszcze tego nie zrobiła. Chyba ja się tą kwestią zajmę. Żeż cholera widziała nas! Słucham? Cholera, ta mała szmata! Świetnie, teraz i ja mam przesrane. Dzwoń do Megan, niech nie czeka na wszystkich. A ty? Mam gówniarę do ubicia. Jak to poszedł sam? Mieliście się trzymać razem. Frida nas widziała. Sądziłem, że wszyscy poszli na inny blok. Cholera. Idź za nim i powiedz, w której części budynku się znajdują. Winona, leć do niego na support. Ajaj, kapitanie! Annabel, twoja podgrupa niech obstawi budynek. Scott też powinien się niedługo zjawić. Będzie miał w końcu parę nowych więźniów. Albo trupów. Reszta wchodzimy i rozpraszamy się w budynku. Pamiętajcie, że poza Garcją musimy się także zająć jego pionkami. Nie wiemy, ile ich jest. Przeczyście teren. A, jeszcze wy. Ty. Aleksio, Przygotowałeś niespodziankę? zmajstrowałem to i owo. Zaraz zajmę się rozłożeniem ładunków. Na pewno chcesz to zrobić? Myślałam, że ze względu na Ashton... Ze względu na Ashton teraz mamy więcej kłopotów niż pożytku. Gabriel, pomożesz mu. Zależy nam na czasie. Sprawę załatwiamy szybko. 40 minut. Roma i ten biały. Rasistowsko. Idziecie ze mną. Nie ma takiej opcji. Słucham? Chyba zapomniałeś, z kim rozmawiasz i na co się godziłeś. Owszem, godziłem się na pomoc, ale nie na poświęcenie członków mojej grupy. Akcja zrobiła się jeszcze bardziej ryzykowna niż była. Jeśli masz kogoś wziąć, to zamiast Romy weź mnie. Ty już masz przydzielone zadanie. Poza tym medyczka może się przydać. Nie zgadzam się. Nigdzie nie idzie. Chyba zapomniałeś, że nie przyszliśmy się tutaj bawić w berka, tylko odbić Olgierda, który notabene jest twoim szefem.
Aleksję, odpuść. Damy radę. Pani Krain ma rację. Jeśli ktoś będzie ranny, moja pomoc się przyda. Piątko, nie pozwoliłem ci na wykonywanie jej rozkazu. Roma! Będę jej pilnować. Nie martw się, pamiętam co ustaliliśmy. My ponad nich. Kitty, wiem, że tam jesteś. Nie rozwalę ci łeb. I to w dosłownym słowa znaczeniu. Tak chcesz się bawić. Okej. W porządku. No dalej, szybciej, co jest z tym kablem? Okej, dam radę. Ha! Mówiłem, że tam jesteś, ty mała! Udało się. Nie, czemu ja akurat musiałam trafić na niego? Zaraz zobaczymy, jak daleko sobie pojedziesz! Co ja się spodziewałam? Jak tak, ty jesteś taka odważna. Taka zadziorna. Skoro ci się spodobają, to będzie czas na drugą randkę, co? Nie, wstydź się. Przecież nie jestem taki straszny. Zostaw mnie w spokoju, oni i tak już wiedzą, że tu jesteście. W takim razie, jak im ubędzie jeden członek, to nikt nie zauważy. Od początku byłaś w to zamieszana. Wiem, przepraszam, nie miałam wyjścia. Odejdź! Proszę. W porządku? Spokojnie jak na wojnie. Nie różni się od naszych akcji. Wiem, że zarzekłeś się numerowi drugiemu, ale pilnuj i siebie. Cholera, dotarli już tutaj. Idź odwrócić ich uwagę. Ja? Mam preparaty do dostarczenia. Nie mam czasu na zabawę z nimi. Na ziemię! Długo wam zeszło szukanie nas. Za to pozbycie się ciebie będzie szybsze. Myślałam, że będziesz bardziej zdziwiona niżeli żądna krwi. Nie byłaś nikim ważnym. Twoja zdrada za dużo nie zmienia w moim życiu. Za to na zawsze zmieni w twoim. Sprawdźmy to. Nieźle. Szkoda. Liczyłam na lepszą rozrywkę.
Co za głupia hipokrytka. Nie zostawia się broni w zasięgu łapy wroga. No cóż, chyba właśnie sprawdziliśmy, kto jest silniejszy. Dalej się dziwisz, czemu tak zareagowałem na wieść współpracy z podziemiem? I już nie. Trzymaj, może się przydać. Jest w środku jeszcze kilka naboi. Myślę, że pomimo tylu lat wszystko powinno działać zgodnie z planem. Jestem. O, jak tam nasi goście? Bawią się przednio. Prawie mnie krań dopadła. Skoro tu jesteś, to nie dopadła. Ile wzięłaś? Tyle, ile byłam w stanie udźwignąć. Ruby miała odwrócić ich uwagę. Pewnie już nie żyje, znając umiejętności podziemia. Nie uda wam się. Coś mówiłeś? Sklonowanie ciebie w tym wypadku może nie wyjść. Ale zawsze mogę się ciebie pozbyć. A przed tym sprawić, by twe ostatnie chwile były pełne bólu i cierpienia, jakiego nigdy w życiu nie zaznałeś. Myślisz, że nie zaznałem w życiu bólu? To logiczne. Nawet w takiej sytuacji jesteś opanowanym. Bez emocji w związku, bez emocji w obliczu śmierci. Smutne. Można by pomyśleć, że w sumie jesteś teraz martwy. Nie różnisz się niczym od trupa. Wszystko pięknie, ale nie wziąłeś leku kategorii pierwszej. Najbardziej istotnego. Najbardziej niebezpiecznego. Bunia, błagam cię, skończ z tą swoją empatią i pilnuj, by mu pikawa nie poszła. Musimy się zbierać, jeśli chcemy im uciec. Dobrze się czujesz? Ała. Spokojnie. Może trochę delikatniej, Roma. No ale zawsze mogło być gorzej. Nie narzekam. Możesz przestać mi się wtryniać? Musi to gdzieś być. No, obiecała, że coś tu znajdę. Nie mogli zabrać wszystkich notatek. Nie! Nie! Cholera jasna! Powinno być tutaj. Nie, w żadnym innym miejscu.
Dobrze, nie dostałam informacji od reszty o znalezieniu celu, więc zmierzamy w dobrym kierunku. Co z ładunkami? Na pewno wszystko w porządku? Nikt nie ucierpiał? Co z ładunkami? 25 minut. Sprężajcie się, bo wraz z 4 nie damy rady wstrzymać takiej ilości bomb.